1957 roku, na kilka miesięcy przed swoim wyjazdem na stałe do Francji, Celnikier tworzy ilustracje do opowiadań Avroma Reisena, wydanych w Polsce przez wydawnictwo Yiddish Buch. Jednym z opowiadań, które ilustruje, są czterej bohaterowie, Die Vier Helden. Pacyfistyczny wydźwięk opowiadania wynikał prawdopodobnie ze światopoglądu pisarza, który po rozpoczęciu wojny wyemigrował z Warszawy do Stanów Zjednoczonych. Opowiadanie ma formę szkicową, niemal reportażową. Jest komentarzem pisanym w reakcji do bieżących wydarzeń, które autor znał z anglojęzycznej prasy. 27 listopada 1914 roku w Londynie Feiner Brockway i Clifford Allen założyli Stowarzyszenie Przeciwników Poboru. Pierwszy narodowy zjazd stowarzyszenia odbył się dokładnie w pierwszą rocznicę jego powstania w Londynie. Członkowie organizacji za swoją działalność antywojenną trafiali do więzienia. Reisen mógł pisać opowiadanie pod wpływem informacji o powołaniu stowarzyszenia, chcąc oddać cześć jego członkom. W zestawieniu z tekstem opowiadania szkic ilustracji buduje uderzający kontrast. Czterej bohaterowie zilustrowani zostali poprzez metaforę rozkładających się, nierozróżnialnych ciał, ułożonych w sposób, który nie szanuje ich godności. Rysując pierwszą kompozycję, starał się oddać godność męczennikom, jednak uzmysłowił sobie, że każda z bezimiennych ofiar zarówno I, jak i II wojny światowej też miała prawo do godnej śmierci, ale nie było jej dane tak umrzeć. Dlatego też artysta w pierwszym szkicu oddaje wyraźnie rysy twarzy, jednak ostatecznie decyduje się przedstawić ciała całkowicie zbezczeszczone. Przywołując w pamięci stos ciał, pod którym sam ukrył się pod koniec wojny w okolicach Dachau i dzięki któremu przeżył, ukazał historię Reisena przez pryzmat własnego doświadczenia, oddając pełną konwulsji realność bezimiennych ofiar wojny. Die Vier Helden, czterej bohaterowie, nie zostali odznaczeni za swoje bohaterstwo, lecz każdy przyznawał, że byli największymi bohaterami w całej armii liczącej 4 miliony. Nie wzięli żadnego wroga w niewolę, nie zdobyli żadnych armat, nie wybadali, gdzie znajduje się część wrogiej armii, aby dzięki temu można było ich złapać i zniszczyć. A jednak, gdy prowadzono ich wzdłuż szeregów ich braci żołnierzy, każdy patrzył na nich z cichym, wewnętrznym uznaniem i im zazdrościł. I nie tylko nie zostali odznaczeni, przeciwnie, mieli na sobie ubrania więźniów, ubrania hańby. Mieli ogolone głowy i czekała ich kara śmierci. Jednak wszyscy wiedzieli, że są bohaterami. Jesteśmy przeciwni wojnie, cały czas argumentowali ci czterej. 4 miliony żołnierzy tej samej armii, do której tylko ci czterej nie chcieli należeć, również nie chciało wojny. Jednak byli zbyt słabi, brakowało im odwagi, żeby to powiedzieć. Ze wszystkich 4 milionów żołnierzy, którzy milczeli jak owce, wypowiadała się tylko ta czwórka. Nie chcemy wojny, nie chcemy wam pomagać. Żołnierze, którzy ich grzebali, sypiąc ziemię na świeże groby prawdziwych bohaterów, cały czas się rozglądali, a w ich spojrzeniach był podziw. A gdy wracali milcząc, każdy z nich myślał, dlaczego myśmy nie byli takimi bohaterami. Jeden z nich, który miał na piersi krzyż otrzymany w nagrodę za bohaterstwo, patrzył na swoje odznaczenie i się wstydził. Tamci, myślał, byli większymi bohaterami, choć na ich grobach nie postawią krzyży. Może później, gdy ludzkość się obudzi. Niech ich imiona będą wiecznie błogosławione, lecz ich imion nie podano. Opowiadanie z 1915 roku w tłumaczeniu Magdaleny Wójcik.